jak Rzym budzi się do życia i jak wygląda w drodze do Włoch, że zdradzę wam kierunek naszej podróży, mojej podróży, w której uczestniczycie wy, widzowie. Moi drodzy, lecimy do... Dzień dobry, pozdrawiam z Rzymu. Godzina 8. Zaraz wleci jakaś herbata. Jeszcze mam bułkę, żeby tak na suchara nie wychodzić w miasto. No i będzie można iść zwiedzać. Coś zjemy na mieście, pooglądamy, doedukujemy się. Tutaj gość powiedział, że człowieku, jak wodę chcesz na herbatę, to tylko gotuj. W sensie nie pij z kranu tutaj w Rzymie. Coś może w tym jest. English breakfast. Budżetowe. Plecak tutaj zostawiłem. Teraz czas jechać. Ale ta winda jest mała. O kurczę. Zaraz wam pokażę, jak w środku wygląda. Zobaczcie na to. Dosłownie raz, dwa, trzy. 3,5 sandała mi się mieści. Mała, ale wariat. Mała, ale ciało, nie? Lecimy zwiedzać. Zobaczcie, jakie skrzynki pocztowe. Emilia Rani Marcucci. To jest dziedziniec. Koleżka niech tam poleruje. Ty, portiera? No reception. Portiera jak nie było, taki nie ma. Kima jeszcze pewnie. Ale beka, ty. Ten to się miga od roboty. Dzień wstaje. Psa trzeba wyprowadzić. Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, że Włosi nie lubią wstawać z rana. No i też nie lubią zbyt długo... chciałem powiedzieć, że nie lubią zbyt długo wyprowadzać się z domów rodzinnych. Jest to powszechny problem, między innymi tak jak u Greków czy Hiszpanów. Jakiś czas temu rozmawiałem ze swoim znajomym Portugalczykiem, to on mówi, że on ogólnie to pracuje za granicą w IT, ale jak wraca do Portugalii, to mieszka w domu rodzinnym, bo mu się nie opłaca wynajmować. I siłą rzeczy jest to naturalne, ponieważ no, wynajęcie pokoju tudzież mieszkania jest super kosztowne. No i ludzie sobie radzą jakoś i wydaje mi się, że z biegiem czasu jeszcze może być taka sama sytuacja w Polsce. Chociaż południowcy mają to do siebie, że lubią mieszkać w domach rodzinnych, nagotowane, posprzątane. Kto by tego nie lubił, moi drodzy? Każdy by to lubił. Roma Termini. Główny dworzec kolejowy. Kurde, lecimy, ty. Tutaj trzeba na Kielnię uważać. Kielnia to nie ta u fachowców, tylko Kielnia to w kierowniczym znaczeniu to jest kieszeń. Proszę bardzo, tutaj wojsko, ale na pogaduszkach. Ale tutaj portfel można spokojnie stracić, biorąc pod uwagę, że w Rzymie jest około 3 milionów mieszkańców, no ale też jest dużo przyjezdnych no na przykład z Afryki, jak to się potocznie nazywa, inżynierowie. No to faktem jest, że inżynierowie no, są niekiedy zmuszeni wręcz do tego, żeby wychodzić poza prawo. Powiem wam, że tak, jest bardzo dużo Bengalczyków, dużo jest Hindusów, ale Hindusów to w sumie wszędzie dużo, bo ich dużo. No i dużo jest ogólnie Afrykańczyków. Ciekaw jestem z jakich krajów, będę musiał z nimi chyba wejść w głębszą interakcję. Ciuszki można kupić na ten za 3 jurki. Ty, całkiem spoko, jakieś lewisy za 3 jurki można kupić.
Ty, koleżka z Indii załadował wodę z fontanny, ale jeżeli on pochodzi z Indii, to go nawet nie ruszy. Nie ma w ogóle opcji. Tutaj mamy bazylikę Matki Bożej Wielkiej. Przepraszam, nie wielkiej, tylko większej. Dzisiaj wam odpuszczę kościoły, ponieważ czasu za bardzo nie ma. Chciałbym wam pokazać, jak Rzym budzi się do życia i jak wygląda. W sensie, pokazać moimi oczami to miasto. Problem z biletami wejścia w Rzymie jest standardem i to tworzy pole, przestrzeń do tego, że... Dzień dobry. Jak się masz? Bardzo dobrze. Sorry, one question. No bro, no time. Podpiszcie ci w narkotyku, podliczysz mi. No, sorry bro. I to tworzy przestrzeń. Widzieliście, ziomek nawet kurczę już tutaj po polsku biegle. Ale to tworzy przestrzeń do robienia przekrętów. I można się natknąć na ludzi, którzy wciskają wam taniej bilety wstępu, w ogóle takie połączone, że idziesz do Koloseum, idziesz sobie do jeszcze innych kilku atrakcji, a później się okazuje, że te bilety nie działają, więc bardzo uważajcie, najlepiej kupować przez internet, żeby się nie wkopać. Przyznam szczerze, że nawet pobłądzić, pochodzić sobie po uliczkach w Rzymie jest naprawdę spoko. Andrzej! Wiecie, że ludzie na mnie dziwnie patrzą, jak robię film? Już tak dziwnie. Tak, z takim zaskoczeniem. Jakbym tutaj na ich oczach pisał jakąś poezję i wygłaszał. Coś może w tym być. Robienie filmów to jest wyrażanie siebie. Wolnym krokiem zbliżamy się do Koloseum. Jeszcze nie widać, ale to jest nasz pierwszy punkt dzisiejszy na mapie. Ktoś by zapytał, kierowniku, a jak z noclegami w Rzymie? Tanie, drogie, średnio? Powiem wam, że nie jest tak łatwo znaleźć w dobrej lokalizacji. Na przykład w tym pokoiku, który widzieliście, płaciłem 110 zł na nasze, więc przyznam szczerze, że to jest drogo jak na hostel, w którym śpisz w 4 osoby. No ja spałem z jakimś pijaczkiem, który chrapał, niemniej jednak dwuosobowym. No pech tak chciał, ale 110 zł za najtańszy, no to jest dużo. I jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że tak średnia cena no to tak oscyluje w granicach 130-140, więc nie jest to takie hop-siup. A jak przyjedziesz w 2-3 osoby albo rodzina 4-osobowa, to już się zaczyna no tak robić gęsto, nie? Czy wy sobie zdajecie sprawę, że w starożytnym Rzymie kobiety farbowały się na blond i na rudy? Przy zastosowaniu koziego tłuszczu i popiołu z bukowiny? Czujecie temat? To jest moda. Dacie wiarę? Sklepy Pewex. O kurcze, tego bym się nie spodziewał. No to jesteśmy w Peweksie, po wodę, żeby nie uschnąć. Kurde, ile konfitur. Ale też drogi, pamiętajcie, że to w Jurkach jest. Jurek to jest ponad 4 zł. 4 zł. Wodę. Nie chcemy napojów słodzonych. U Hindusów 1 Jurek kosztuje woda, a tutaj kupiłem wodę za... Za ile kupiłem wodę? Za 35. Widzieliście? Prawie 3 razy taniej. No 2 razy taniej. Zobaczcie, jaki ktoś sobie odwalił ogród. Taki taras. Zarąbisty, z bananowcami. Powiem wam, że coraz bardziej podobają mi się ogrody, w sensie tarasy. Sam już mam w domu kilka dobrych roślinek. Nie wiem, czy wspominałem, ale od 2019 roku próbuję zasadzić baobaba przywiezionego z Afryki i tenże baobab w tym roku, powiem wam szczerze, że zaczął rosnąć jak na drożdżach, więc trzymajcie kciuki, żeby wyszło z niego ogromne, potężne drzewo, które przetrwa 3000 lat. Kilka generacji. No, 29-30 generacji. Lokale w Rzymie. Lokal, zobaczmy jaki metraż. Nie napisali metrażu. 750 000 jurków. 920 000 jurków. 3 miliony 100 jurków. Ale jaki jest metraż? To musi być powyżej 100. 1 800 000 jurków. Przecież to jest
Moi drodzy, to nie jest w zasięgu młodego obywatela Italii. Spotkałem ziomka z Gany. Pytam go, jak życie tutaj. On mówi, że ciężko, no. I taki smutny siedzi i tam zbiera pieniądze do kubka. No i mówi, że no zobacz, siedzę, zbieram, żebrze pieniądze, więc no jest źle. Nie ma pracy, więc jest lipa. Pytam się, a jak w Ganie? On mówi, no Gana to jest kraj, który jest no spokojny, no i tam jest dobrze. Znaczy dobrze i niedobrze, nie? Ogólnie, jeżeli nie masz pomysłu na siebie w swoim kraju, no to zasada jest taka, że w innym ci lepiej nie będzie. A nawet gorzej, bo się pogubisz, no i nie ma rodziny, nie ma tego wsparcia mentalnego. Paweł, zmykaj, bo cię rozdepcze i będzie placek gołębiany. Uliczki są tutaj naprawdę klimatyczne. No i można zauważyć, że wszędzie akty wandalizmu. Takie mazidła. Nie ma to żadnego charakteru, moi drodzy. Nie róbcie tego. No chyba, że macie jakiś taki ciekawy pomysł, żeby przekuć go na ścianę. Ale jeżeli nie macie, to nie róbcie. Przecież powiedziałem wam na pierwszym odcinku w drodze do Włoch, że zdradzę wam kierunek naszej podróży. Mojej podróży, w której uczestniczycie wy, widzowie. Moi drodzy, lecimy do Ameryki Północnej, a dokładnie do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku. Będziemy zwiedzać Stany po raz pierwszy i przyznam szczerze, otwarcie, że jestem niesamowicie podekscytowany, ponieważ jest to totalnie inny klimat, który do tej pory obierałem. To nie jest Afryka, to nie jest Bliski Wschód, czy Azja Centralna, czy Daleki Wschód, tylko to jest coś, co znam z telewizji, co wy też znacie z telewizji. Zupełnie inny kulturowy klimat. No więc tak, kierownik sam w Stanach Zjednoczonych albo kierownik sam w Nowym Jorku. No i później zobaczymy. Mam do was pytanie, czy znacie kogoś, kto jest w Stanach, a może wy jesteście w Stanach i z miłą chęcią chcielibyście mnie zaprosić, albo na przykład spotkać się na kawę i opowiedzieć o swojej historii szerszej publiczności, o historii polskości w Stanach. Naprawdę, powiem wam, że te historie Polaków na emigracji urzekają moje serce. Jeżeli tam jesteście, jeżeli macie kogoś znajomego, kogo warto pokazać, to skontaktujcie mnie z tą osobą, napiszcie do mnie maila na jaktodaleko@gmail.com, no i będę działać. No więc taka sytuacja, no. Stany, hej ho, do USA by się szło. Zbliżamy się do przybytku, który nazywa się Koloseum. Nieprzypadkowo Koloseum, który ma prawie 2000 lat. Dlaczego jest tak wyjątkowe to miejsce? Za chwilkę wam powiem. Spróbuję tam wejść. Zobaczę, czy uda mi się kupić bilet. Buy ticket here. Coś czuję, że to jest przekręt, a może nie przekręt. No, nikt by nie pozwolił na przekręt naprzeciwko Koloseum. Ale pójdę, zapytam, czy mnie teraz wpuszczą, bo jeżeli będzie to za 3-4 godziny, to niestety nie mam czasu. Okazało się, że trzeba te bilety z dużym wyprzedzeniem kupować. A kierownik z takim wyprzedzeniem to nie kupuje. O, jaka parasola. Godzina 10. Proszę zobaczyć, jakie tłumy. Najwyższy punkt Koloseum to 48,5 metra. Kształt eliptyczny, czyli takie podłużny rozciąg, no takie jak oko można powiedzieć. O, to będzie najlepsze porównanie. Powiem wam szczerze, że chyba się nie uda wejść. W sensie na pewno się nie uda wejść, ponieważ zobaczcie, jakie są tłumy, a szkoda mi czasu. Ale powiem wam tutaj z zewnątrz troszkę o Koloseum. Było to miejsce widowisk, które miało zapewniać rozrywkę dla Rzymian. I rzecz jasna, odbywały się tutaj walki gladiatorów, gdzie gladiator mógł wywalczyć wolność, którą mu daje cesarz. Rzecz jasna, również odbywały się tutaj polowania na dzikie zwierzęta. Zobaczcie, jak gęsto. Przez chwilę postałem w kolejce, ale zrezygnowałem bardzo szybko, moi drodzy. Wszystko z wyprzedzeniem tutaj. Trzeba kupować bilety z wyprzedzeniem, żeby nie tracić czasu, bo niestety
nie da rady. Z ciekawszych przedstawień, które tutaj miały miejsce, to były bitwy morskie, czyli 2 statki wodą, koloseum wypełnione wodą, specjalne baseny wypełnione wodą. Naprzeciwko siebie 2 statki, w których uczestniczyli jeńcy bądź przestępcy. No i rzecz jasna, ten kto wygrał, a zostawało bardzo mało osób przy takim przedstawieniu, mógł liczyć na uniewinnienie. Jednak no, z reguły jak ktoś zostawał, no to niestety był likwidowany, no i tyle. Jednak no, mógł liczyć tak jak gladiatorzy między innymi na wolność, ale to musiał cesarz wykazać się łaskawością. Łuk triumfalny, czyli nic innego jak symbol potęgi i chwały Rzymu, a może bardziej Cesarstwa Rzymskiego. Teraz zbliżamy się do Forum Romanum, które było niegdyś centrum życia politycznego, religijnego i społecznego starożytnego Rzymu, rzecz jasna. Na forum znajdowały się liczne budynki, takie jak świątynie, bazyliki czy łuki triumfalne, będącymi świadectwem potęgi starożytnego Rzymu. Czy to jest kolejna z uliczek, ślepych uliczek? Mam nadzieję, że nie. Bazylika Świętej Marii. Wejdźmy, zobaczmy. Forum Romanum to było również miejsce targów i wymiany handlowej, co czyniło je sercem codziennego życia miasta. Ja tak nagrywam zza krat. Żałuję trochę, że wcześniej tego nie ogarnąłem, ale nie wiedziałem najzwyczajniej w świecie. Myślałem, że to będzie bardziej płynnie szło, zwłaszcza, że jesteśmy we wrześniu, kiedy już no, duża część uczniów jest w szkołach. A niestety, no tutaj w Rzymie ten ruch turystyczny, on nie ustaje. Naprawdę jestem zaskoczony w ogóle ilością turystów dziś. Ołtarz ojczyźniany, w pełni z marmuru. Ten biały. To ziomek, co to, Pivarotti? Chłopaki tutaj biznesy robią drobne. Jakieś parasolki, wiatraki. A to ten monument biały, z białego marmuru. Wystawny tam na cześć pierwszego króla Zjednoczonych Włoch, Wiktora Emanuela II. Centrum miasta. Forum Romanum, o którym wcześniej wspominałem. Teraz wyobraźcie sobie, że 1000 lat temu, albo 1500 lat temu, albo 1900 lat temu tutaj ludzie sobie siedzieli na tych schodkach, rozprawiali na tematy społeczne, polityczne. Trzeba mieć wyobraźnię, żeby zwiedzać Rzym, bo w przeciwnym razie niestety po prostu człowiek widzi tylko ruiny. Ale z wyobraźnią już człowiek widzi troszkę więcej, więc polecam kreatywnie patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. Powiem wam szczerze, że jak jestem tutaj, to jest tak dużo pięknych ludzi, ładnie ubranych, pachnących, ładnych, pięknych po prostu. Wyjąć aparat przecież. Makara będą miały zdjęć. Policaje pilnują wilczycy, ważnego symbolu Rzymu. Rzeźba wilczycy jest symbolem początku Rzymu. Tam jest, zaraz podejdę, jest to, oczywiście nie jest to oryginał, jest to kopia. Wilczyca karmi Remusa i Romulusa, czyli założycieli Cesarstwa Rzymskiego, założycieli Rzymu.
Batti Tempo. To miasto żyje. Moi drodzy, nie ma co zwlekać, trzeba się udać na coś włoskiego. Może jakaś pizza? To będzie idealne rozwiązanie. Włoski lunch. Zestaw w podróży. Pizza, cola. Nie róbcie tego. Ja czuję się taki już zmęczony, więc muszę sobie troszkę dać energii. W każdym razie no nie mogę kręcić w lokalu, ponieważ prawa autorskie, moi drodzy. Kurde, no chciałem tutaj usiąść, jak ktoś ma leżak. Ktoś tutaj miejscówę już mi zajął. Chciałem sobie przysiąść. Ale w lokalach po prostu jak gra muzyka i tą muzykę nakręcę na odcinku, to najzwyczajniej w świecie blokuje mi cały odcinek. No więc tutaj sobie przysiądę. Szanowni Państwo, robimy test. Ciekaw jestem tej pizzy. Trochę dużo wziąłem. Powiedziałem pani pół, a pani dowaliła w temat. Wziąłem ze szpinakiem. Kurde, ładnie to wygląda, zobaczcie. Patrzcie na to, odkrywam. To jest jakaś szynka. Może nie, to jest może mortadela. Zaraz zobaczymy jak w smaku. Tego jeszcze nie grali. Pizza ze szpinakiem i z mortadelą. Ciekawe połączenie. Na pewno energetyczne. Ale jakie kawałki bałeczka dała. Zjadłem 2 kawałki tej pizzy. Ta pizza kosztowała finalnie 27 zł. Przyjeżdżając tutaj, jak robiłem rozpoznanie, research, no to na niektórych forach spotkałem się z tym, że turyści płacą wyższą cenę niż lokalni. Ciekaw jestem, czy faktycznie tak jest w rzeczywistości. Może ktoś z Was był kilkukrotnie w Rzymie, może tutaj mieszka, może wypowiedzieć się w tym temacie bardziej elokwentnie niż ja, bo ja niestety no, jestem zbyt krótko. To jest moja 3. wizyta we Włoszech, 2 w Rzymie między innymi. Niemniej jednak nie trafiłem na taką sytuację, w której mógłbym to wychwycić. Może ktoś z Was będzie w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć, bo to jest ciekawe zachowanie. Zobaczcie, jak tam gołąbki sobie we dwójkę siedzą. I tam jest jeszcze jeden, i tam jest, czatują. A dlaczego mówię, że jest to dziwna sytuacja, że lokalni płacą mniej? No przecież w Warszawie, jak przyjedzie, nie wiem, załóżmy Kanadyjczyk, no to nie płaci w restauracji więcej, bo jest Kanadyjczykiem i nie zna języka. Kiedyś myślałem, że ogólnie podróżowanie po Europie autostopem to jest zarąbista sprawa, bo jest ogólnie bezpiecznie i znam to. Się okazało, że tak. Że jest ekstremalnie drogo dla kogoś, kto chce podróżować budżetowo. I summa summarum, powiem Wam, że trudniej się podróżuje po takiej Europie, niżeli na przykład po krajach azjatyckich czy po krajach afrykańskich. Ze względu na to, że infrastruktura jest bardzo dobrze rozwinięta, kraje stoją dobrze ekonomicznie, więc po pierwsze trzeba się nachodzić i trzeba mieć hajs. Tak jak teraz, załóżmy, mam namiot, ok, mogę być niezależny, niemniej jednak gdzie ten namiot postawić? Trzeba by było wyjść z Rzymu, a wyjść z Rzymu to jest jakieś, nie wiem, z 25, może 30 kilometrów. Serio, to nie jest takie proste, jakby mogło się wydawać. Więc powiedziałbym, jeżeli chcesz tanio zacząć podróżować, to wyjedź do Azji, to wyjedź do Afryki Północnej, do my friendów i tam zacznij. Nie od Europy. Uczcie się na moich błędach. Wielkimi sandałami będziemy kończyć naszą podróż w dzisiejszym odcinku. Tylko dlatego, że jeszcze mamy siły na to, żeby nakręcić trzecią część z Rzymu, trzecią część z tej podróży. A kolejny odcinek już po tej 3. części będzie z drogi do Stanów Zjednoczonych. Gdybyście chcieli kiedyś mi sprezentować jakąś szatę, to można by było takie coś. Takie kimono z takim kapeluszem. To by była podróż, moi drodzy. Wszędzie nocleg, wszędzie jedzonko. Respekt na osiedlu 100%.
Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Kłaniam się nisko. Łapeczka, komentarz i rzecz jasna poczta sandałowa, podanie odcinka dalej, tak żeby rozchodziło się po całym świecie. Pozdrawiam Was serdecznie z Rzymu. Zapraszam na 3. odcinek. Ostatni odcinek z tego, że wiecznego miasta. Wiecznego, no bo w końcu wieczne. Chylę czoło i pamiętajcie o tym, żeby skontaktować mnie z kimś z Nowego Jorku, czy bądź z innych stanów w tamtejszym świecie. Tak, żebym mógł troszkę poznać Stany z perspektywy naszych rodaków na emigracji. Chylę czoło, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Koniecznie pamiętajcie, żeby o tym wspomnieć, ponieważ dobre słowo to jest niczym paliwo do sandałów dla każdego podróżnika. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.